Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy jętkę majową w wersji super prostej, czyli coś, co jest dla początkujących i dla tych, którzy nie mają po prostu czasu, bo zrobimy ją z gotowych ogonków Hemingwaya w różnych kolorach, różne wielkości. Tutaj użyjemy kolor yellow, czyli zwykły żółty. Dodatkowo skrzydełka zrobimy z Selectu, Pure CDC, Throatline'a, również kolor oznaczony jako yellow. To są czasami różne odcienie. Dodatkowo użyjemy dubbing do suchych much, kapoka. To jest kolor Bright Yellow. Fajnie pasuje do tego wzoru. Haczyki 379, rozmiar 10. Jakiś klej się przyda. Nitkę mamy 8.0. Championa też Throatline'a. Fajny kolor pasujący do reszty. Z materiałów mamy wszystko. Zobaczycie, jak to szybko się wykonuje te imitacje. Sezon tuż, więc na szybko zrobicie sobie parę do pudełka bez problemu. Także zaczynajmy. Zrobimy dokładnie taką jętkę majową. Ten okres wkrótce tutaj u nas Wisła Brenica często właśnie koniec maja się gdzieś pojawia. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Zima była dłuższa, ale trzeba mieć w pudełku, tak? Wiem, że niektórzy biorą urlop specjalnie, jak majówka leci, żeby sobie połowić te duże pstrągi na suchą muchę, bo to się rzadko zdarza. Dobra, a więc tak. Rozpoczynamy od haczyka. To jest haczyk 379, dziesiątka. Jest to haczyk do imitacji wychodzących larw, na przykład chruścików, ale właśnie do takich z przedłużonym trzonkiem się świetnie sprawdza. To jest taki kształt. Oczko lekko do góry podgięte, a tułów zrobimy z gotowych takich tułowi marki Hemingway. To jest żółty MK, są też większe L-ki. Te tułowia mają już taki otworek w środku. Jak ja to mocuję, tak? Nabijam po prostu. Dokładnie mniej więcej na wysokość tutaj tego grota. Wbijam, opieram się tutaj. Przebijam. No i mamy, tak? Mocujemy. W imadło. I to jest tak, nitka, to jest 8.0 Throatline'a. Akurat kolor fajnie pasuje do tego wzoru, który teraz robimy. Ja zawsze sobie zjeżdżam troszkę tym tułowiem do dołu i daję super glue tutaj. Fajnie nam to złapie. Plus dodatkowo nitką przewiążemy. No i mamy tułów zamocowany. Super szybko, jak widzieliście. I teraz tak, skrzydełko. Skrzydełko zrobimy z 4 Pure. To jest też taki Select marki Throatline. Fajny taki kolor. Niemocny żółty. Opisany jako żółty, ale dla mnie to jest taki bardziej light yellow. Zawsze sobie wysypuję. Potrzebujemy 4 piórka. Weźmiemy takie większe, wzór jest większy. 2 składamy tak samo i 2 złożymy tak samo, a później zewnętrzną częścią złożymy do siebie, że one się będą nam rozchodziły tak jak skrzydełka jętki. Tu mam 2 odłożone. Tu jest jakieś duże, tu też takie większe. Reszta pójdzie na bok. Tego już nie potrzebujemy. Też składamy. Bierzemy drugą parę i do siebie. O. I tak to będzie wyglądało. Może jest tego dużo, ale jest to duża mucha, więc dobra. Obracamy.
Przykładamy od góry, z tym, że nitką troszeczkę się przesuniemy do przodu, tak? Mniej więcej w połowie tej odległości, jak tutaj mieliśmy mocowanie, oczko. To jest naprawdę duża mucha, więc się nie przejmujcie, jak te skrzydełka wam wyjdą, powiedzmy, za duże. Zamocowaliśmy. Stawiamy teraz skrzydełka. Przechodzimy do przodu. Jeszcze dodatkowo robię, tu przechodzę do przodu, nad haczykiem do tyłu, do przodu, nad haczykiem od tyłu do przodu. Taką robię, powiedzmy, ale jakąś ósemeczkę. Troszeczkę tam podgiąłem. Resztę odcinamy. Bo tego nie potrzebujemy. Z tych promieni długich spokojnie byście sobie zrobili też jakąś jeżynkę. W pętlę czy w jakieś szczypce. Przechodzimy nicią do tyłu. Jeszcze też pójdziemy przed skrzydełka, troszeczkę podwiniemy tu nici. Ok, dobra, cofiemy się. Teraz tak, mamy skrzydełka, mamy ogonek. Damy troszeczkę dubbingu. To jest kapok. To jest dubbing do suchych much. Czasami też pytacie o to, jaki dubbing do suchych much. On jest taki super delikatny. Kapoka mogę polecić. Fajna rzecz. Są fajne kolory dostępne. Jest taki super delikatny, jak widzicie. On się naprawdę fajnie skręca na nici. Dużo go nie potrzebujemy, bo nie będziemy nawijali całego tułowia. Bo za chwilę trzeba będzie robić też jeżynkę, tak? Tutaj troszeczkę za tym tułowiem zaczynamy. Nie podjeżdżamy pod same skrzydełko, bo tutaj zamocujemy pióro na jeżynkę. To jest tak, możecie zrobić z kapki koguta, czy takiej indyjskiej, czy jakiegoś genetyka. Ja robię z grizzly, robiłem z brązowej, robiłem z grizzly farbowanego na żółty. Powiem szczerze, wszystkie kolory się sprawdzały, więc ja tu jakiejś specjalnej różnicy nie widzę. Wybieramy jakieś pióro. Wybierzemy jedno pióro. Tak wygląda ładne grizzly, ale to genetyk, tak. Tą pierwszą część tutaj, powiedzmy 1/3 pióra, spokojnie możecie sobie odciąć. Jest tutaj promień, mają trochę takiego podbicia puchowego, lepiej ciągnie wodę. Mocuję je tam od tej strony od siebie. Przechodzę do przodu. Z powrotem do tyłu, dobra. Pióro zamocowane. I tak, z tej resztki takiej, co tu mi została, powiedzmy tego kapoka, troszeczkę też podwinę. Koło skrzydełek, tak. Mamy z tyłu, przechodzę do przodu. Ok. I teraz nawiniemy jeżynkę. Szczypce. Łapiemy pióro. Z reguły robię 2 nawoje z tyłu, 1 nawój, drugi nawój. Przeczesuję do przodu. Przechodzimy jeżynką do przodu przed skrzydełko. 1 nawój. Drugi nawój. Trzeci nawój.
Macie miejsce, łowicie, nie wiem, może na bystrej wodzie, możecie sobie zrobić więcej tych nawojów. Ja najczęściej robię 5. Odetniemy resztę. Przeczesuję do tyłu. Delikatną małą główkę formujemy, tak. Finisher. Odcinamy troszeczkę jakiegoś kleju. Ja uwielbiam Super Glue. Zresztą jak go oglądacie, to wiecie, mucha ma się trzymać, a nie rozpadać po pierwszej rybie. Wiem, że niektórym się to czasami nie podoba, co mówię, ale tak ma być. Dobra. No i mamy zrobioną, tak? Jętka majowa. Na dniach coś pewnie poleci, miejmy nadzieję. Wkrótce zrobię coś nowego. Ostatnio miałem lekką przerwę, przepraszam, ale były zamówienia na muchy, więc trzeba było troszeczkę na imadle spędzić czasu. Ale na dniach myślę, zrobimy coś większego. Ja już wiem co. Materiały już mam przygotowane, więc to już będzie tylko usiąść, zrobić, nakręcić. Mam nadzieję, że ta wersja Wam się majówki podobała. Możliwe, że w przyszłości zrobimy coś jeszcze innego, bo są różne wersje, z różnych materiałów się robi, więc to była wersja super szybka, nawet dla początkujących i dla tych, co mają mniej czasu. O, dobra, zapraszam do oglądania następnych filmików. Trzymajcie się, cześć.